Bartek jest deweloperem naszym Unreala, który jest współautorem wielu rozwiązań technicznych. My tak naprawdę z Maciejem tylko mu światło ustawiamy, a on to wszystko składa do kupy. Nie, no więcej robicie niż światło. Więcej No robicie dobra, niż światło. ale no ty poświęciłeś setki godzin, żeby to w ogóle rozkminić i potrafić to uruchomić. Znaczy powiem tak, uruchomienie tego teraz jest łatwiejsze niż nigdy i nie wiem, mogę wam to udowodnić na tym streamie, bo zrobiłem sobie projekt po prostu, wczoraj w ogóle by miał release Unreal 5, my cały czas pracujemy na Unrealu 4.2.7, te wszystkie sceny, które tu się dzieją, to są tak zwane wybejkowane światło, które jest w tak zwanej technologii Screen Space Reflections, czyli coś, co od lat używały gry komputerowe. A od wczoraj właściwie jesteśmy w erze Unreala 5, czyli real-time ray tracingu połączonego ze Screen Spaced Reflections. I to jest takie jakby połączenie dwóch światów, ożenienie dwóch możliwości Unreala. I do tego jeszcze dochodzi Lumen i Nanite. To są takie dwa główne słowa kluczowe, które będą się pojawiać teraz przez resztę na pewno roku bardzo często. W praktyce to dla mnie jako pracy grafika Unreala umożliwia to, że mogę zrobić sobie asety, które będą miały miliardy, miliony poligonów i wszystko wrzucić w jedną scenę, zduplikować 50 razy i komputer nawet nie będzie miał zatyczki. Co normalnie musimy w tych scenach, które widzieliśmy, bardzo często optymalizować każdą scenę dla klienta, żeby działała dobrze w real time. A teraz w praktyce to będzie tak wyglądać, że klient, jeżeli powie, że będzie chciał mieć na przykład wielkie góry i potężną całą scenerię, to my możemy to zrobić proceduralnie w Unrealu i bez zaczknięcia na tym samym sprzęcie pracować właśnie w Unrealu 5. Ja mogę się przełączyć na swój screen może szybko, żeby pokazać właściwie jak to Też Filip, czy to jest w czasie rzeczywistym, tak Filip, to właśnie cała magia Unreala polega na tym, że nie ma postprodukcji, nie ma, wiecie, nagrywania na glinie. Nie, to też nie ma co mówić, że nie ma postprodukcji. Postprodukcja jest, wiesz, tam jest bardzo mocna preprodukcja, ale nie ma takiego... ale efekt końcowy już jest widoczny od razu, nie? I to jest ta magia. Tak. Ale tam czasami się klienci oczywiście pomylą i tak dalej. Są delikatne cięcia montażowe, które trzeba zrobić, nie? Okay. Ale to z winy, powiedzmy, kwestii klienckiej, a nie kwestii technologii, że się nie da. W sensie my de facto te projekty, co pokazywaliśmy, robiliśmy na zasadzie real-time recording. Tak. Czyli jakby nagranie gotowe i tylko tniemy i jakieś poprawki tam są ewentualnie. Tak. Później, Ja zaczynam a nie robienie wszystkiego od zera potem na stole montażowym. Od twojej ulubionej rzeczy, Bartek, czyli skrzynek, tak? Skrzynki są wolumetrycznym w studio. Ja sobie szybki zrobiłem jakby rzutem na taśmę mock-up tego space'u, który macie i w ogóle 10 na 10 metrów, to jest ciekawe, to jest defaultowy jakby screen Unreala do pracy w ogóle, nie? Bo oni jeszcze nie wiedzą, ale będą u nas robić. Tak, i w ogóle teraz tak, największy bajer polega na tym, że teraz w Unrealu 5 mogę używać właśnie ten real-time ray tracing i mogę zmienić sobie time zone i zmieniać na przykład światło. I teraz jeszcze cały bajer polega na tym, że jeżeli włączę noc, to patrzcie, co się dzieje. Te światła, które ja dodałem tutaj, które emitują po prostu światło, tak jak prawdziwe światło, zaczynają działać sobie w tej scenie i dostajemy takie efekty, które byśmy wcześniej nie mogli nawet uzyskać, takiego wolumetrycznego całego poświata. Nie wiem, czy to przechodzi na streamie w tym całym... Widać. Widać, tak? Ja tu wrócę z powrotem do pełnego oświetlenia i jakby w praktyce ten tutaj widzicie, croissant, tak? On ma miliony poligonów w tym momencie i jestem w stanie go sobie dodać i zduplikować ich 50 i wszystko jest to właśnie przez bibliotekę Quixel Mixer, która jest w ogóle zintegrowana cała z Unrealem, a w praktyce to są darmowe asety. Ja to szybko odpalę, żebyście zobaczyli sobie, jaka jest potęga Unreala 5 i dlaczego darmowe takie asety po prostu zmieniają kompletnie rzeczywistość w pracy w Quixel Bridge'u. Czyli to jest właśnie ten cały assets. I tu mamy najlepsze hollywoodzkie asety za darmo dostępne, które możemy sobie wyszukać. Wiem, że Bartek bardzo lubi roślinki. No to znajdziemy sobie na przykład coś, co ładnie do setu dopasuje się do jakiegoś bananowca, słuchaj. Bananowca, firma Chiquita przyszła. Houseplant, nie? Houseplant wpisujemy, nie? Już bardziej nudnego nie mogę znaleźć case'u. Nie no, ale to jest bardzo dobry case, nie? Bo uważam, że w praktyce możemy sobie tu jako
projektanci zaprojektować dokładnie, jak nasz houseplant ma wyglądać. I nawet taka rzecz przyziemna, jak ładnej jakości doniczka jest dostępna. Ja sobie, spójrzcie teraz na to, ja wyszukałem sobie tylko ten model, ja sobie go tylko tutaj, bo normalnie go mam na drugim ekranie, ale teraz pracując sobie tutaj tak na moim stole, na moim secie, ja po prostu przeciągam ten model teraz prosto z biblioteki. I I możemy jest, nawet z klientem sobie w czasie rzeczywistym to tak, budować na spotkaniu. w trakcie z klientem możemy w czasie rzeczywistym budować. I wszystko jest real-time, ray traced no i zmienia troszeczkę zasady gry, projektowania w ogóle setów wirtualnych, bo jeżeli wiemy, co chcemy osiągnąć, to możemy to osiągnąć bardzo szybko. Naprawdę w rozdzielczości tutaj jest, ja w ogóle ja trochę się podniecam tym za bardzo, ale to jest ta nowa technologia Unreal 5, która tak naprawdę ja renderuję teraz w 1080p, ale to, co naprawdę wychodzi z Unreala, jest w 4K. I mam ogromny zasięg dostępności jakby klatek, gdzie mogę nawet zmniejszyć do 55% jakość renderowania i widzicie, co się stało? Przez krótki moment była bardzo pogorszona jakość, ale momentalnie stała się w super wysokiej jakości, bardzo wszystko ostre jest i tak dalej. A mam 60 klatek w rozdzielczości 4K. I to jest właśnie upscaling AI, który by default Unreal jakby ma w implementacji, w 5, tylko to się właśnie pojawiło. Czyli możemy jakby stawiać asety, które mają nielimitowane poligony i jednocześnie wszystko to, co się dzieje, jest trochę streamlined, bo patrzycie już teraz na nowy interfejs Unreala, który jest trochę bardziej dopracowany do tego, żeby nasze życie było prostsze jako projektantów i to, żebyśmy mogli robić zmiany na żywo dużo szybciej niż kiedykolwiek, ponieważ te asety już nie trzeba szukać pliku, gdzieś go ściągać, potem coś po prostu przeciągamy, jest gotowy, jest to często aset, który ma już od razu włącznik, wyłącznik i możemy sobie wszystko to konfigurować. I to samo teraz dotyczy też latania z kamerami. Jeżeli ja się przesiądę teraz do kamery, tak zwany Możesz nas tam wstawić, bo tutaj jest request, wiesz, z czata, czy możesz nas wstawić tam. No, musielibyśmy na green screenie Musielibyśmy stanąć na green screenie i wtedy jakby tworzymy wirtualną kamerę i nas wkleja. No ja bym to tak oświetlił, żeby było... Tak, musimy to oświetlić, żeby też bardzo ważne jest potem wstawianie osoby, to nie jest tylko takie wstawienie, tylko trzeba zmeczować kolory, oświetlenie z tym tłem. No to właśnie dlatego też jest taki game changer, że to się dzieje na żywo, bo wcześniej tak naprawdę... Nie wiedzieliśmy, jak to parę projektów się to rozwaliło, nie? Że operator nie wie, jakie jest oświetlenie, ci na końcu podejmują jakieś decyzje, ci muszą podjąć jakieś decyzje, bo operator już tak to nagrał, nie? A tutaj jakby widzimy już efekt końcowy, więc możemy fajnie światło dopasować, za to z lewej, z prawej, cieplej, zimniej, a tu kicker, a tu brak kickera. A widzicie, co tu się dzieje teraz w tym momencie? To była magia. Wyłączyłem światło i zapaliła się lampa, która ma dedykowane światło, które mogę włączyć, wyłączyć. No i również świeci ta lampa tutaj, dokładnie tym samym światłem, tak jakby to miało w rzeczywistości, w praktyce. I polecam w ogóle też Unreal Engine, w końcu też działa dobrze z tabletami. Nie wiem, czy to będzie widać na mojej kamerce, ale cały mój setup jest właściwie oparty o taki jeden ekran, który wykorzystywałem praktycznie przyzwyczaiłem się właśnie do pracy z tym podczas pracy z Aximetrii w ogóle. I nie wiem, czy jakby wiecie, w praktyce Stream Deck był najbardziej wykorzystywanym narzędziem. Mieliśmy 2 na ostatnim secie i jednocześnie operator mógł zmieniać kamery, a drugi operator mógł klikać po prostu następne sceny i triggerować animacje, które się które się działy jakby na żywo w trakcie działania eventu. I to wszystko musiało być oczywiście zablueprintowane, przygotowane przed setem i tak dalej, wykukowane, tak? Czyli praktycznie musiała być zrobiona gra. A dla mnie w praktyce teraz praca w Unrealu 5 to jest to, że ja pracuję w edytorze i nie będę musiał jakby wchodzić do jakiegoś aksymetrii, coś kukować, tylko jeżeli będzie potrzebna fotorealistyczna scena, to ja sobie to bezpośrednio po prostu pokażę i jednocześnie używając właśnie tego Space Wheela 3D Connection, to w ogóle też jest game changer według mnie, zastępuje w ogóle tracking w praktyce w studio, ponieważ mamy jakby bardzo precyzyjną i kontrolę taką kamery, którą bardzo ciężko osiągnąć nawet z trackingiem, czy po prostu mamy narzędzie zaprojektowane do latania kamerą i w praktyce możemy ustawiać wtedy bardzo szybko szac i coś sobie ustawić bez jakby kombinowania.
Bartek, a słuchaj, a to Aximetry też będzie współpracować z tym Unreal 5, czy to na razie jeszcze jakiejś implementacji wymaga? Tak, generalnie w praktyce oni wypuszczali wersję Aximetry i poczekają na jakby jedną iterację Unreala 5, żeby była już jakby popatchowana, ta wersja produkcyjna, która wyszła, ale w praktyce muszę powiedzieć, że ten Unreal ani razu się nie zawiesił i wszystko to, co się tu dzieje, może być broadcastowane prosto do OBS-a poprzez plugin Spout, który rozmawia z OBS-em i OBS jest w stanie właściwie zastąpić cały Aximetry package i to też jest płatny plugin, co prawda do OBS-a kosztuje około $100, co w porównaniu z Aximetry płatnym 500, czy tam nawet w wersji high $4000, jeśli chcemy mieć SDI, to tutaj mamy za $100 SDI, tylko oparte o workflow o OBS-a po prostu, nie? Że przechwytujemy ten sygnał. Rozumiem, że w dwie strony, tak, bo też wyjaśnijmy, może wiesz, ja się tego podejmę, że Aximetry to jest taki program, który nakładka obsługuje Unreala, to jest węgierskich autorów i to jest taki telewizyjny właściwie program, który tłumaczy na nasze operatorskie upraszcza ten interfejs. Cyfrowe, nie? Tak, to jest taka trochę, jakbym powiedział, nakładka że nie dla debili, ale trochę dla takich ludzi jak my, jak ja na przykład. No nie, to jest zakładka, tak jak słuchaj, w Windowsie masz Explorer plików, jest nakładką na terminal, już nikt nie pisze w terminalu tej Enter C Drive, taki folder, nie? Tylko się po prostu klika. Także polecamy takie workflow, które stosujemy, czyli właśnie połączenie Unreala z Aximetry. Ale fajnie słyszę, że się pojawiają nowe alternatywy i Bartek, wracając do pytania, czyli rozumiem, że ten Spout gada w dwie strony, tak? Czyli jest w stanie na przykład podać sygnał z OBS-a i w drugą stronę. Możesz właśnie wysłać sygnał do OBS-a, czyli używać na przykład karty przechwytu albo kamery, które nie działają dobrze z Unrealem i wysyłać sobie sygnał wykijowany już w OBS-ie do Unreala i Unreal może wysyłać z powrotem, które chcesz warstwy do twojej kompozycji w OBS-ie albo w Vimixie. I też to działa perfekcyjnie z Vimixem, zostało zintegrowane z Vimixem w pełni. No to super, tak jakby jeszcze abstrahując, że ten sam workflow działa z Vimixem teraz. Łatwia, bo znikają kolejne bariery, nie? Tak, bo możemy sobie wpinać i wypinać wejścia i wysyłać do Unreala wejścia i wyjścia tak jak chcemy, a nie musimy iść przez kukowanie, Aximetry, ten tak jakby proces, tylko musimy mieć jakby zagwarantowane, że nasz komputer nie dostanie czkawki, ale muszę przyznać, włożyłem do mojego, mam 64 giga RAMu, karta graficzna 2700 RTX, czyli nawet nie jest to najnowsza 3080, ani razu nie miałem zatyczki. Mam 80 klatek na scenach 4K, które przeciążam asetami. To jest rzeczywiście krok w dobrą stronę, ewolucja, myślę, dość spora, skokowa. Tu widzę, pytali właśnie o karty graficzne, też nie wątpię, że tutaj wszyscy są na bieżąco z jakimiś tam cenami kart graficznych, że też był jakiś kosmos absolutny. Polecam sobie 2070, super, gdzieś w tej ramze kart. Na forach i na YouTubie straszą, że trzeba mieć 3090 i nie wiadomo to jest absolutnie nieprawda. My od 2070 sobie działamy i takie właśnie korpo tematy ogarniamy, plus takiego korpo tematu, znaczy powiedzmy, nie wiem, klasyczny stream to jest, nie wiem, 10 000 złotych, a taki stream Unrealu to jest... Więcej. I jakiś mnożnik tego, nie? Mnożnik razy kilka. Nie mówimy, bo agencje potrafią to sprzedać o wiele drożej, nie? Tak, zależy właśnie jak dobry jest sprzedawca, ale naprawdę póki co jest to taki, takie wiecie, też jakby wyróżnik, nie? My tutaj rozmawiamy otwarcie, bo wiemy, że wy też prowadzicie swoje firmy produkcyjne, więc warto, myślę, z tej wiedzy skorzystać też Bartka i spróbować przynajmniej.